Witam Was serdecznie. Dzisiaj troszkę mniej energii. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, tak więc z góry przepraszam za to. Być może gdzieś tam wyczujecie, że jestem trochę taki ospały, ale chciałbym Was przede wszystkim na wstępie zaprosić na webinar, który odbędzie się 3 grudnia. Wszystkie osoby, które są oczywiście zainteresowane, zapraszam. Będziemy mówić o GET, czyli jak stosować GET. Mam taki fajny patent na to. Pokażę Wam, jak w ogóle mobilność występuje w języku angielskim. Bardzo fajnie można ją wykorzystać, ponieważ GET zastępuje masę słów. Więc to tak odnośnie webinaru, który powtarzam, że odbędzie się 3 grudnia, więc zachęcam do uczestnictwa. Tutaj tylko szybko pokażę, jak to wizualnie się prezentuje, czyli jeszcze raz 3 grudzień, godzina 19. GET będzie w takiej formie, że będziemy robić oczywiście spontana, jak to ja. Będziemy wykorzystywać różnego rodzaju grafiki, które znajdziemy na internecie, tak więc po prostu będzie to, wiadomo, transmisja live, więc zachęcam do uczestnictwa i oczywiście do tego, aby czat był aktywny dzięki Wam. A teraz przejdźmy do zasady, którą Wam dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj zrobimy sobie coś, czego ja jeszcze nie widziałem gdzieś na internecie, żeby ktoś o tym mówił, dlatego oto jestem. No więc skupmy się, co my tutaj mamy. Generalnie to jest, jak już widzicie, S, czyli ta litera S dzisiaj będzie nagminnie wykorzystywana i to już możemy sobie zapamiętać. Oczywiście tylko przypomnę, że jeżeli mamy is, czyli jeżeli mamy she is, to jest Z, a nie S, więc to nie jest she is, tylko she is. Jeżeli mamy does, czyli mamy present simple, to mamy eskę. No i jeżeli mamy has, no to wiadomo present perfect, ewentualnie present perfect continuous. I tutaj mamy do czynienia jakby z trzecią formą, inaczej, trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli mówię o on, ona, ono. Na samej górze mamy wszystkie jakby słówka pytające, czyli w jaki sposób zadawać pytania. No więc to jest w ramach przypomnienia how, where, why, what, when, which, whose. Żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi, będziemy skupiać się właśnie na tej literce S. No więc jak to działa? W pierwszym, powiedzmy, w pierwszym tym secie, czy zestawie tych zdań będziemy mieli how is she, why is he like that, what is she up to. Gdyby ktoś nie wiedział, what is she up to, oznacza, że co ona planuje, co ona dzisiaj zamierza zrobić, czy coś takiego, albo co po prostu chce zrobić. Jeżeli mamy tę eskę, to native będzie mówić właśnie w ten sposób, że on będzie sobie to łączyć. Dlatego nie powiemy how is she, tylko powiemy how's she. How's she. Oczywiście, jeżeli dodamy tonację pytającą, to wiadomo, że będzie to brzmiało inaczej i wtedy powiemy na przykład how's she? Why is he like that? What's she up to? Czyli może jeszcze raz. Możemy oczywiście, żeby sobie poćwiczyć, tak? Nawet ja myślę, że mógłbym teraz powiedzieć so. Czyli na przykład so, what's she up to? What's she up to? Czyli jak już pewnie zauważyliście, why, what, how, te wszystkie słówka pytające, które tutaj dokładamy, one po prostu będą łączyły się z S-ką, czyli tu się nic nie dzieje. Tak naprawdę po prostu do what dołączamy S, do why dołączamy S, do how dołączamy S. To jest jeśli chodzi o to be, bo to nie jest present simple, to jest to be, czyli to jest ja jestem, ty jesteś, my jesteśmy, wy jesteście i tak dalej. To jest to be. Natomiast tutaj poniżej będziemy mieli już present simple. Zobaczcie, jak to zmienia w ogóle formę. Przede wszystkim pamiętamy o tym, to znaczy jakby uproszczeniem jest tutaj, że te czasowniki, one nie będą się odmieniać. My bardzo często, jak uczymy się present simple, to my mamy coś takiego how does she do it, prawda? No tak, można w ten sposób mówić, no ale native tak mówi, ale wtedy, kiedy chce rzeczywiście podkreślić, że na przykład jak ona się miewa, w sensie coś się stało, chce się dopytać, to wtedy jakby podkreśla ten fakt, że rzeczywiście interesuje go, co się dzieje z daną osobą. Natomiast jeżeli chcemy bardzo szybko zapytać, to powiemy how's she do it? Czyli jak ona to robi, albo na przykład jak sobie radzi z tym, powiedzmy z jakimś tam problemem. No więc ten does
ten tak zwany sławny does będzie się zamieniać po prostu w s. Dlatego powiemy how's she do it. Bardzo często, jeśli chodzi o spotkania jakieś biznesowe, nie wiem, generalnie jakieś zebrania, bardzo często pada pytanie, co to oznacza. Z tym się często spotykam, no więc to jest właśnie to pytanie, czyli what's that mean? My często nie wiemy, o co on w ogóle pyta, ten native, czy ona. No i teraz, jeżeli mamy what's that mean, oznacza what does that mean, czyli co to oznacza. Dlatego właśnie ten does kryje się za tym apostrofem i później jest ta eska, czyli what's that mean? Jeżeli mamy where's she go, czyli oznacza where does she go. Jeżeli powiemy how's she do it, no to właśnie to jest to, co tutaj wstawiłem po prawej stronie. Następną rzeczą jest tutaj present perfect, no bo staram się Wam pokazać wszystkie możliwości, jakie występują w związku z trzecią osobą liczby pojedynczej względem czasów. Czyli tutaj mamy present simple, tu mamy to be, a teraz będziemy mieli present continuous. No więc nie mówimy how is she doing, czy where is he going i tak dalej, tylko mówimy how's she doing, how's she doing, where's she going, czy tam where's he going. Oczywiście powtarzam też, że fajnie zmienić tę tonację na pytającą, żeby te pytania nie były takie flat, jak to się mówi, czyli takie bardzo płaskie, no bo wiadomo, jeżeli jest sytuacja poważna i my chcemy zapytać i pokazać jakieś współczucie, jakieś empatię, czy coś tego typu, no to wtedy będziemy pytać właśnie w takiej tonacji pytającej, a nie what's happened. Tak, no tak to nie działa. Czyli what's happened oznacza, już mówię, bo zaraz przejdziemy do tego, oznacza, co się stało. Mamy to tutaj, czyli kolejny jakby czas, czyli to jest present perfect, czyli tu mieliśmy present continuous, a tutaj mamy present perfect. Dlatego what has he done powiemy what's he done, czyli co on zrobił. What's she made it, czyli po prostu ten why dołączamy do s, what, wszystkie słówka pytające dołączamy do s i mamy sprawę załatwioną. Brzmimy jak native. No i tutaj mamy present perfect, tak jak mówiłem, i ostatnim czasem jest present perfect continuous, który jest bardzo zaniedbywany, ale kiedyś do tego wrócę. Póki co mamy what's she been going there, czyli dlaczego ona tam jedzie. What's she been planning to, czyli co ona planuje. Albo where's that been happening. Oczywiście that jest tak jakby, tutaj sobie to trochę rozłożymy, czyli that oznacza, że to jest tak zwane it, czyli mamy, że it to jest to, that to jest tamten, no i tyle, tak? Czyli mamy to, czyli to jest jabłko, natomiast powiedzmy tamto jabłko jest zielone, więc wtedy powiemy that apple is green. Stąd pochodzi słowo właśnie that. O tym gdzieś już tam mówiłem, myślę, że jesteście w stanie łatwo to znaleźć. No więc, why has she been going there? What's she been planning to? Where's that been happening? I to jest wszystko. To są wszystkie czasy, które mają związek właśnie z eską. Można by jeszcze tutaj pokusić się na przykład o going to, ale to jest dokładnie to samo, jeżeli my powiemy what's she going to do, czyli oznacza, że po prostu co ona zamierza zrobić, no bo to jest tak, jakbyśmy tutaj chowali what is she going to do. Więc zróbmy szybkie podsumowanie, czyli może zrobimy w ten sposób, że is, czyli to nasze is, będzie tutaj, będzie w to be i będzie w present continuous, czyli tutaj. No i oczywiście w going to. To jest jedno. Natomiast has będzie w present perfect albo w present perfect continuous. No i does, no mamy tylko jeden czas, czyli to jest present simple. No teraz sprawdźmy, czy to, co mówię, w ogóle ma jakiś sens. Tutaj mamy znowu tę stronę, czyli jak już ktoś widział Play Phrase Me, no to let's start it. How's she feeling, buddy? How's she feeling, buddy? Easy, right? No to przejdźmy do drugiego. Tutaj mamy wykorzystanie present perfect continuous. Tam mieliśmy present continuous. Spróbujmy. How's she been eating? How's she been eating? Zgadza się? Eating, dlatego ponieważ jest to amerykański, o akcencie jeszcze będę opowiadać. No a teraz present simple. Sprawdźmy. Oh, how's he do it?
How's he do it? Czyli zamiast tego does, my mamy tutaj how z. How's he do it? Właściwie s. How's he do it? O, fajna mina tutaj tej pani po lewej. I tutaj też present continuous przykładowo. How's she doing? How's she doing? No i tutaj również mamy going to i to będzie ostatni. A powiedzielibyśmy how's she going to get to Florida? How's she going? How's she gonna get to Florida? No, czyli chyba działa. Ten filmik chyba jest krótki, tak mi się wydaje, no więc myślę, że szybko sobie z nim poradzicie i zaczniecie stosować tę zasadę. Ale, tak jak zawsze powtarzam, nie jest to konieczne. Warto i ważne jest to, żeby rozumieć native'a. Nie musimy mówić tak samo jak on. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszam na webinar 3 grudnia, godzina 19. Trzymajcie się. Cześć.